Cześć, witają Was Piotr Dąbrowski i Janusz Dąbrowski, gospodarze Barw Zdrowia, kanału poświęconego szeroko pojętej profilaktyce prozdrowotnej. Profilaktyce, ponieważ zdrowie i sprawność i wysoka odporność każdy z nas powinien utrzymywać w sposób ciągły i tylko w przypadkach incydentalnych, można powiedzieć, powinien korzystać z pomocy medycyny. Jednak aby dzisiaj dbać o zdrowie, trzeba wiedzieć jak, a zacząć należy od zmiany swojej świadomości. Tę z kolei można zmienić, posiadając odpowiednią wiedzę. Dlatego dziś dajemy Wam nasz czas, energię, wiedzę i doświadczenie. Jeśli audycja Wam się spodoba, prosimy o polajkowanie, o subskrypcję kanału. Mile widziane będą również Wasze komentarze, a także udostępnienia. W ten sposób przekażecie w świat informacje, które dla kogoś mogą okazać się ważne. Za co oczywiście Wam serdecznie dziękujemy. Zapraszamy także do naszego sklepu internetowego na stronie www.januszdabrowski.pl. Możecie tam zamówić interesujące Was książki autorstwa mojego taty, czyli Janusza Dąbrowskiego. No ale przejdźmy do rzeczy. O czym dzisiaj? Na wstępie do dalszego ciągu audycji pomówimy o tym, jaką mamy obecnie sytuację zdrowotną. Problem jest bardzo szeroki, więc pewnie poświęcimy temu tematowi jeszcze jeden odcinek. Więc tato, co możesz powiedzieć o tej naszej, mam tu na myśli Polaków, sytuacji zdrowotnej? Tym bardziej, że obserwujemy pękające w szwach przychodnie, całe masy zapadają na grypę, choroby grypopodobne i anginy i tak dalej, bo skoro tak się dzieje, oznacza to, że ich organizmy są po prostu bezbronne. No nieodporne, po prostu nie potrafią sobie poradzić z tymi zagrożeniami. Jasne. W ogóle cześć wszystkim, witam Was serdecznie. Życzę na początku oczywiście miłego dnia, sympatycznego dnia, dobrego nastroju, pełnego radości. Uśmiech na twarzy to więcej zdrowia też. Słuchajcie, ja akurat sprawą profilaktyki zdrowotnej zajmuję się od lat 90. ubiegłego stulecia. To fajnie to brzmi, ubiegłe stulecie, a więc te roczniki, które urodziły się pod koniec lat 90., czy już na początku XXI wieku, to tak z takim zdziwieniem mogą przyjąć, jak to ubiegłe stulecie. No, żyjemy na przełomie, wielu z nas. Posłuchajcie, więc ten temat zdążyłem poznać. No wiadomo, wielu z Was zna, napisałem w tej chwili 18 książek akurat na takie tematy. Zgłębiłem to, musiałem się zetknąć najpierw ze swoimi jakimiś takimi paradygmatami, przerobić to sobie wszystko w głowie. Ale mówmy o dniu dzisiejszym. To, co powiemy w tym i pewnie w drugim jeszcze odcinku, to będzie próba takiej pewnej diagnozy, trochę liczb, takich informacji, ale chodzi o to, żeby też się, słuchajcie, nie przerażać tym, bo to są straszne naprawdę liczby, podam, tylko dobra wiadomość jest taka, że można coś z tym zrobić. A więc nie chodzi nam o strach, Boże, gdzie my jesteśmy, co się z nami dzieje, tylko po prostu co z tym fantem należy robić. A tutaj od razu, jeżeli mówimy o naszym zdrowiu, to pytanie jest, od czego to dobre zdrowie, zdrowie w ogóle, bo trudno mówić o złym zdrowiu i dobrym zdrowiu. Zdrowie to jest, no z zasady jest dobre, z samej definicji, więc albo sypie nam się coś, a więc sprawność i tak dalej. Tylko to są takie, słuchajcie, takie kolokwializmy. A więc nasze zdrowie zależy przede wszystkim od prawidłowego działania przemiany materii, czyli metabolizmu. Zamieniamy ten pokarm przede wszystkim to, co jemy, na energię. Z tym, że powodów rozregulowania tego metabolizmu jest obecnie mnóstwo i wszystkie wspólnie razem stanowią taką mega po prostu przyczynę. I w jaki sposób to się objawia, jakimi stanami? Przede wszystkim to jest zły stan skóry, włosów, zębów, paznokci. Włosy nam się sypią, wypadają, końcówki się rozdwajają, na skórze jakieś tam wypryski. Później pojawia się nadwaga, otyłość, bóle głowy, syndrom stałego zmęczenia, rozdrażnienie, problemy z koncentracją, później z kolei już coraz liczniejsze niedomagania i poważne choroby, a więc cukrzyca typu 2, ale coraz częściej cukrzyca typu 1 i to jest trudniejszy znacznie problem, zwłaszcza u dzieci.
Pytanie, dlaczego dzieci? Zespół stopy cukrzycowych, zapalenia żył, zakrzepica, dna moczanowa, udary mózgowe, zapalenie mięśnia sercowego, zawały, łuszczyca, grzybice, skóry, paznokci, choroba wrzodowa układu pokromowego, celulit i celulitis to są dwie odrębne po prostu jednostki, ale częściej celulit. Problemy na przykład z erekcją u panów, ale też zespół policystycznych jajników u pań, nadmierne włosienie u pań, czyli tak zwany hirsutyzm, choroba Hashimoto, na którą już zapadają dzisiaj dziewczynki w wieku mniej więcej 10, nawet 12 lat. Rwa kulszowa, osteoporoza, paradontoza, depresja. Słuchajcie, to jest potężna wyliczanka i do tego dochodzi coś, co stawia nam, z przeproszeniem, włosy na głowie z przerażenia, czyli nowotwory. A mamy już w tej chwili kilkadziesiąt, w tym wiele po prostu złośliwych. Jeżeli dołożymy to, o czym Piotrek przed chwileczką powiedział, że przychodnie pękają w szwach, bo są infekcje, no przecież to jest normalny objaw, że na jesień, w okresie jesienno-zimowym, zwłaszcza później wiosennym, zapadamy na infekcję. Absolutnie to jest bzdura, że to jest zupełnie naturalny stan. Absolutnie. To tylko świadczy o tym, że nasze organizmy są osłabione, a układy odpornościowe po prostu totalnie również osłabione, systemy wszystkie funkcjonowania organizmu rozregulowane wszystkie mechanizmy homeostazy, czyli równowagi po prostu życiowej. I to jest nasz podstawowy problem. I teraz trzeba będzie zastanawiać się, będziemy oczywiście kontynuować to, dlaczego tak jest, ale trzeba będzie się zastanowić, a są rozwiązania, jak sobie z tym świetnie poradzić. No tutaj nadmienię, że z chorobami, jakie wymieniłeś, medycyna akademicka nie jest w stanie skutecznie sobie poradzić, obecnie przynajmniej. Dodatkowo chroniczny, można powiedzieć, spadek mocy naszych układów odpornościowych i jest tego konkretna przyczyna, bo na świecie 75 zgonów na 100 jest spowodowanych złym odżywianiem i zaburzeniem przemiany materii. Aż 75% światowego rynku spożywczego pokrywa sprzedaż towarów przetworzonych, najczęściej zawierających właśnie dużo tłuszczu i ogromne wręcz ilości cukru. Tak, to jest właśnie to i właśnie o to chodzi. A więc tutaj podstawową przyczyną chorób i spadku odporności jest nasz, słuchajcie, styl życia, a przede wszystkim to, co zjadamy, bo oczywiście tutaj dochodzi sen, znaczy zły sen, mało snu, nieodpowiednie godziny, no ja tutaj niestety też grzeszę. Dalej, zbyt mało ruchu, więc siedzący tryb życia, ale najważniejsze jest to, co zjadamy. A co zjadamy? Zwykle, słuchajcie, bezwartościowe produkty pozbawione kluczowych dla naszych organizmów mikro- i makroelementów i nasycone po prostu chemią. Przecież wyobraźmy sobie, że rocznie przeciętny Polak zjada około 700 do 1000 kilogramów, jak to można nazwać, żywności? No nazywamy to żywnością. Ja to nazywam produktami do jedzenia, tymi, które nam się oferuje. I w tej całej masie około 6 do 8 kilogramów to są substancje zdecydowanie nie będące, kochani, żywnością. Kompletnie. To są dodatki chemiczne, konserwanty, barwniki, polepszacze, spulchniacze, a polepszacze czego? Smaku, zapachu, wyglądu i jakieś tam inne acze, które po prostu absolutnie nie są żywnością. I słuchajcie, ja mam akurat taką znajomą panią doktor nauk medycznych, panią doktor Myłek, która w swojej książce od lekarza do kucharza, bo ona świetnie też gotuje, a jest bardzo znanym na świecie specjalistą, alergologiem również, która ciągle powtarza i taki prawie cytat, który utkwił mi w głowie, że nie zapominajmy o tym, że większość chorób w medycynie wynika z przejadania się pszenicą, wieprzowiną, produktami mlecznymi, białą mąką, cukrem, ważoną solą i kilkunastu tysiącami różnych związków chemicznych, które wyprodukowała ludność i które sprzyjają przede wszystkim producentom, sprzedawcom, lekarzom i grabarzom. I to mówi lekarz, a więc o czym w takim razie o czym mamy mówić? No, lekarz, który świetnie jest zorientowany i to jest pani doktor, która świetnie wygląda, jest szczupła i jest po prostu zdrowa. No tutaj musimy dodać jeszcze kwestię picia.
zanieczyszczonej środkami chemicznymi wody, O, właśnie. o czym wspominasz w naprawdę wielu Twoich audycjach, głównie ostatnio tych prowadzonych wspólnie z panią Agnieszką Jaroszewską, Mhm. do których serdecznie zapraszamy, bo wiedza jest naprawdę bardzo solidna, tam podana. Em, Mowa jest właśnie o tych destrukcyjnych oddziaływaniach wszechobecnych już też pól elektromagnetycznych oraz Tak. życie w permanentnym stresie. Tak, i te wszystkie, słuchajcie, czynniki, jakie je połączymy, a więc przede wszystkim to, co jemy, braki snu, mała ilość ruchu, pole elektromagnetyczne, o którym w ogóle często wielu z nas nie ma pojęcia, w jakim świecie żyjemy, plus codzienne stresy, z których też kompletnie sobie sprawy nie zdajemy, to wszystko powoduje systematyczne zatruwanie organizmu, które się objawia tak zwaną kwasicą metaboliczną niskiego stopnia, permanentną i wieloletnią. Czyli popularnie my to nazywamy zakwaszeniem. Medycyna oficjalnie kompletnie tego nie uznaje, że to istnieje jako jednostka chorobowa. Nie jest to ujęte w klasyfikacji, w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10 chociażby. I z tym jest w ogóle problem. Tutaj wielu Tylko lekarzy nikt mówi, nie nie mówi, da że się. jest to choroba, tak? Tak, nie jest to choroba, oczywiście. Wielu lekarzy mówi, nie da się zakwasić krwi. I tu jest totalne nieporozumienie, bo tu nie chodzi kompletnie o zakwaszenie krwi, tylko przekwaszenie tkanek. Bo wszystkie komórki, ja to na wielu wykładach w swoich książkach powtarzam też, że nasze komórki pływają jak ryby w oceanie, jak ryby w stawie, jak dziecko w wodach podobnych. Ja to powtarzam, słuchajcie, jak mantry, już do znudzenia. I teraz pytanie jest, w czym pływają te nasze rybki, te nasze komórki? W brei. Więc jeżeli pływają w brei, to z czasem będą pływać do góry brzuszkami i sprawa załatwiona. A więc w takim razie trzeba zrozumieć, że to jest permanentne zatrucie organizmu, z czego te sprawy sobie nie zdajemy. I tutaj trzeba dlatego dokładnie zrozumieć, że nie da się wyprodukować magicznej pigułki na nasze dobre samopoczucie. To po prostu, to jest absurd. Kilka dni temu przeczytałem, że już pojawił się następny nowy jakiś lek na raka, już będzie bardzo skuteczny. Proponuje nam się różne wydziwiska. Ja akurat napisałem w 2018 roku, wydałem moją książkę, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową. I tam wyraźnie mówię, ludzie, nie ma leku i nie będzie leku na raka. Naszym lekiem jest tylko zmiana stylu życia. A więc tutaj, jeżeli nic nie zrobimy, z tym bardzo niebezpiecznym syndromem, jakim jest zatoksycznienie organizmu, zatrucie organizmu, zakwaszenie organizmu, wynikające z wielu przyczyn, to po prostu nasze te problemy ze zdrowiem będą się po prostu ciągle powielały, powiększały. Natomiast jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałem na początku naszej audycji. Dobra wiadomość jest taka, że te problemy można skutecznie i bezpiecznie rozwiązać. A więc tutaj można zastosować proste programy oczyszczania organizmu, wspomagania, wzmacniania, i w ten sposób podnieść odporność, po to, żebyśmy byli odporni również na te infekcje, które po prostu obecnie są tak często spotykane. I teraz, a więc wystarczy wdrożyć specjalne programy wspomagania organizmu. Są takie, opracowane przez lekarzy i każdy może poznać zasady takich programów i zastosować po prostu je we własnych rodzinach. A więc do czego prowadzi taki program? Do oczyszczenia, do regulacji metabolizmu, do tego, żeby doprowadzić wszystkie funkcje, począwszy od komórek, poprzez tkanki, poprzez poszczególne narządy, poszczególne organy, do stanu równowagi. I wtedy dopiero będziemy mogli mówić o zdrowiu i sprawności. No tak, a jak do tego doprowadzić? Ciężko to wszystko omówić w jednym odcinku, bo to jest bardzo obszerny temat. Tak. Dlatego do tego będziemy w kolejnych odcinkach Was stopniowo wprowadzać w ten świat wiedzy prozdrowotnej, tego, co propagujemy, aby cieszyć się zdrowiem i sprawnością. A teraz serdecznie Wam dziękujemy, że byliście, że oglądaliście i wysłuchaliście nas do końca. Miejmy nadzieję.
Naturalnie dziękujemy za wszelkie lajki, za subskrypcje i komentarze. Serdecznie zapraszamy również właśnie do dyskusji w komentarzach. Jeszcze raz zapraszamy także do naszego sklepu internetowego na stronie www.januszdabrowski.pl, gdzie możecie zamówić interesujące Was książki. Adres sklepu znajdziecie również w opisie poniżej filmu. A teraz cóż, do następnego razu. Jasne. I życzymy Wam po prostu długożywotności, w zdrowiu, sprawności i codziennych radościach. Cześć, trzymajcie się najlepiej. Cześć.